Dashbur, witam Was wszystkich. Jesteśmy już późno w łowisku, słuchajcie, jest godzina 21:20. Przyjechaliśmy. Dzisiaj mamy... nie do końca jesteśmy na polowaniu, to już widać po mojej broni z tyłu. Dzisiaj jesteśmy na odstrzale sanitarnym. Na tym obwodzie zostało nam jeszcze sporo dzików sanitarnych, ale też pilnujemy tego potężnego łanu pszenicy, ponieważ są tu zgłoszone szkody. Nie wiem jak u Was ze szkodami, bo u nas to jest naprawdę... no robi się nieciekawie. W tym momencie te szkody zaczęły wpływać. Jesteśmy przed żniwami. Do tych żniw u mnie jest wszystko opóźnione, jak Wam kiedyś tam wspominałem. Więc to są góry. Tu jest troszeczkę wszystko później. Pszenica jeszcze jest zielona, ale ona w tym momencie jest bardzo intensywnie pobierana przez dziki. Więc idziemy na ambonę, posiedzimy sobie, tam jest największa szkoda pod lasem. Pójdziemy z Michałem, siądziemy. Borys oczywiście poczeka pod amboną i tam Wam trochę poopowiadam, ponieważ po ostatniej fali odcinków z dzikami, głównie na burakach, dostaję masę wiadomości na temat celownika termowizyjnego, jaki używam do odstrzału redukcyjnego, bo jak wiecie, ja nie do końca nazywam to polowaniem i powiem Wam, czemu akurat pulsar, a nie co innego. No i trochę Wam dzisiaj, jak nam się uda, to ponagrywamy trochę tym pulsarem więcej, więc w tym materiale zobaczycie sporo materiałów nagranych z celownika Traila dwójki z LRF-em z Dalmierza. My z Boryskiem idziemy na ambonę, do ambony mamy jakieś 300 metrów, 400, siądziemy sobie w narożniku lasu i sobie spokojnie poczekamy, a później wrócimy i przejdziemy, zrobimy taki podchód, bo tu jest duży łan rzepaku. Z tego rzepaku też prawdopodobnie dziki wychodzą, ale moim zdaniem, jak byłem tutaj w dzień otropić, większość wychodzi właśnie z lasu. Także zapraszam na kolejne kilkanaście minut w łowisku w Sudetach. Przypominam o łapie, możecie zostawić komentarz, o subskrypcji, no i kto ma ochotę, to zapraszam do Patronate'a. Także ruszamy i widzimy się na ambonie. Ewidentny dowód na to, że dziki tutaj przychodzą. Świeżo zbuchtowana droga. Pewnie jak przekąszą trochę pszenicy, to szukają białka jeszcze. No i już jesteśmy na ambonie. Trochę Wam powiem tak na szybko, bo już robi się szarówka. Michał, w jakim trybie nagrywamy? Nocnym czy dziennym? Jeszcze dzienny. Jeszcze dzienny. One widoki to dzienny. Na temat pulsara, bo pytacie mnie, dlaczego używam Traila, bo na rynku mamy tyle innego sprzętu. Ja używam pulsara, jako marki pulsara 7 lat. Pierwszy był Quantum XQ50 i to jest spotter, bo zaraz ktoś tam sobie opowiada jakieś historie, że jak jeszcze nie wolno było, to miałem celownik. Nie, Quantum XQ50 to jest monookular do obserwacji.
i powiem Wam, że tego Pulsara kupiłem 7 lat temu i on do dnia dzisiejszego ma już chyba 3. albo 4. właściciela i on działa. Dlatego się zdecydowałem na markę Pulsar, bo ona nigdy mnie nie zawiodła. Mamy masę innych marek, nie będę ich tutaj wymieniał, no bo nie chcę tego robić, ale one na rynku są 1,5 roku do 2 lat, ponieważ ekspansja celowników termowizyjnych szczególnie wystrzeliła mniej więcej 1,5 roku temu. Natomiast Pulsar jako urządzenie termowizyjne naprawdę mnie nie zawiodło nigdy. Używałem, miałem Cora, słuchajcie, miałem Quantuma XQ50, mam Accolade, miałem Heliona, mam Thermiona i mam Traila. Powiem Wam, że dla mnie nie miałem żadnej awarii. Urządzenie jest praktycznie pancerne, użytkowane przez wiele lat i ja się na nim nie zawiodłem. Mało tego, powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś chce wydać kwotę 10 tysięcy, 12, 15, 20, to raczej trzeba te pieniądze wydać mądrze. Nie jestem zwolennikiem, żeby wydawać tych pieniędzy na sprzęt niesprawdzony. Ja nie twierdzę, że inne firmy są złe, absolutnie nie. Natomiast dla mnie, jeżeli wykupuję Traila, który kosztuje około 20 tysięcy złotych, może nawet ponad, no to wydając te pieniądze, to ja jestem przekonany w 100%, że to urządzenie mnie nie zawiedzie. Więc użytkuję Pulsara. Ja jestem ogólnie wierny marce, tak samo jak użytkuję sztucer Blazera, strzelam z amunicji RWS, czy mam optykę Zeissa od samego początku, gdzie uważam, że i tak najlepszą lunetą Zeissa był Zeiss Varipoint i do dzisiaj mam 2 sztuki, ich nigdy się nie pozbędę. To powiem Wam uczciwie, że z Pulsarem jest tak samo. Gdybym się zawiódł na Pulsarze, to bym pewnie go już więcej nie kupił. Natomiast przez 7 lat nie miałem żadnej, ani jednej, nie wiem, reklamacji, awarii. Wszystko działa bez zarzutu. Także dzisiaj sobie popilnujemy. Musimy trochę tutaj ograniczyć te szkody, ponieważ te pola są w posiadaniu rolników, no nie chcę tutaj mówić roszczeniowych, ale takich, którzy no zgłaszają nam te szkody. Pszenica jest całkiem niska, co pozwoli nam wybrać, mam nadzieję, odpowiedniego dzika. No i sobie posiedzimy tutaj, przejścia widać, nie wiem, w kamerze już tego nie będzie widać, ale widać przejścia, widać place wybite, więc na pewno jakieś dziki tutaj wychodzą. Także posiedzimy, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj coś głównie ponagrywać, pewnie jelenie też tu wyjdą, bo bardzo często tu wychodzą, więc ponagrywam. Zobaczycie sporo materiałów z tego Traila, jak działa dalmierz. Skonfrontuję ten dalmierz od razu z dalmierzem, który mam w lornetce Zeissa, czy ta odległość jest mierzona poprawnie, bo Zeiss na pewno mierzy super. Nie robiłem tego wcześniej, ale dzisiaj na filmie Wam o tym trochę powiem. Także polujemy, zobaczymy. Polujemy, prowadzimy odstrzał sanitarny. Może nie polujemy, prowadzimy odstrzał sanitarny. Tak jak mój kolega Fryderyk ostatnio dodał zdjęcie, słuchajcie, blazer z tłumnikiem, Nocto celownik i podpis, że wszystkie zmory polskiego łowiectwa na jednym zdjęciu. Także dzisiaj u mnie podobnie tłumik, Hauskena, trail na broni i termowizor do obserwacji. Także mam nadzieję, że dzisiaj jakieś dziki się pokażą, bynajmniej żeby chociaż ponagrywać, bo na pewno tutaj wychodzą też lochy, a nie chcemy odstrzelić i dzięki właśnie termowizji możemy rozpoznać sztukę idealnie przed strzałem. Także prowadzimy odstrzał sanitarny. Pierwsze, co nam się pokazało, to koza z tegorocznym koźlakiem. Zmierzyłem sobie dystans lornetką. Słuchajcie, ja już ich w lornetce nie widzę, ponieważ są daleko.
ale mniej więcej do tego miejsca, gdzie one są, odbiłem tam lornetką od drzew, pokazuje mi 360 metrów. Tutaj w termowizorze dokładnie widzę, widzicie, tam zmierzyłem odległość 366 metrów, więc możecie ocenić sami, tak, bo widoczność naprawdę fajna. Już się robi praktycznie, nie wiem, za 20 minut będzie całkowicie ciemno. Natomiast tutaj w trailu widać idealnie, widać kozę, widać mniejsze koźle, dystans zmierzony. Czekamy na zwierzynę jakąś, jak wyjdzie bliżej. Może to być sarna, mogą to być dziki. Spróbujemy to ponagrywać jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to widać na dystansie, powiedzmy do 200 metrów. No i teraz widzieliście, wyszedł nam pojedynczy dzik. Moim zdaniem dzik do odstrzału, nic tam za nim nie szło. Specjalnie patrzyłem w ścieżkę technologiczną.
i po chwili wyszły lochy. Widzieliście, ile tego drobiu było. Gdyby ktoś siedział tutaj z normalną optyką, tych małych w tych pszenicy by nie widział, a w termowizorze było widać. Ponagrywałem, lochy poszły na prawo, do tego dzika mamy 139 metrów, spróbujemy go strzelić. Moim zdaniem jest to dzik, podejrzewam, że męski, a jeżeli żeński, to na pewno nie prowadzący, bo dosyć długo patrzyłem, czy coś za nim nie idzie. No i nasz pojedynek poszedł sobie na dół, 260 metrów, więc poczekamy jeszcze, ponieważ podejrzewam, że nie są to jedyne dziki, które tutaj wychodzą. Te lochy sobie tutaj od nas żerują jakieś 100 metrów na spokojnie, a dzik nam poszedł pięknie pojedynczy w dół. Jeżeli nic nie wyjdzie w przeciągu, nie wiem, pół godziny do godziny, no to zejdziemy i spróbujemy go ścieżką podejść na spokojnie i spróbujemy go strzelić, ale może on tutaj wróci do góry. Tam na dole jest woda, więc prawdopodobne, że pójdzie się wykąpać do Babrzyska i wróci z powrotem. Wyszły nam kolejne dziki, widzieliście, locha z małymi. Nie wiem jak u was, ale u nas te lochy w tym roku prowadzą strasznie dużo małych. Ja nie widziałem lochy, żeby prowadziła mniej jak 6. Wszystkie mają powiedzmy od 6 do 9 małych. Nasz pojedynek jest na 170-175 metrów. No i poczekamy chwilę, bo cały czas się powolutku zbliża. Mam nadzieję, że gdzieś tu podejdzie bliżej. Jak będzie już tak poniżej 150, no spróbujemy strzelić. Dziki sobie żerują na pszenicy, no nie możemy im tu pozwolić zbyt długo żerować, bo szkoda będzie postępować, więc no, podczekamy chwilę, jeżeli nic się nie będzie działo, no to do tego pojedynka spróbujemy zejść. On się wyróżnia ewidentnie, ponieważ jest największy, widać go najwięcej nad tą pszenicą, chociaż ta pszenica miejscami jest wyższa, miejscami niższa, także poczekamy jeszcze
Myślę, że z 15-20 minut, jak się nic nie będzie działo, będziemy tego dzika podchodzić. No i słuchajcie, zaraz wam pokażę teraz. Przejedziemy trailem. To jest nasz ten pojedynek, ale już się wkomponował w watachę. Ewidentnie się wyróżnia, bo jest największy. Z tyłu wyszły kolejne dziki z dołu. Nie wiem, co to są za dziki, nie widzę. Ponieważ wyszły z takiego rowu. Tam jest rzepak. Mogły wyjść z rzepaku. Wszystko żeruje na tej pszenicy. Także w tej chwili mamy tutaj, na moje oko, tu były 4 lochy, to była locha z małymi. Tutaj były prowadzące ten pojedynek, tam są 2 dziki. Myślę, że około 40 do 50 dzików jest w tej chwili na jednym polu pszenicy. Tutaj macie tego pojedynka, który za nim są następne dziki. Obok niego jest chyba ta locha. Można teraz zobaczyć, że one się jakoś tam lekko przeganiają. To jest też dobry znak na to, że jakby były 2 lochy ze sobą, to one rzadko kiedy się gonią. A jak jest męski dzik, to on odgania z reguły inne dziki od siebie. Ale ewidentnie widać tutaj po wielkości, że jest on zdecydowanie największy z tych wszystkich. O, a w międzyczasie jelenie wyszły. A do jeleni mamy 129 metrów, to jest ta łania z cielakiem, które nagrywaliśmy tutaj wcześniej w lesie.
No jesteśmy po strzale. Oddałem strzał do tego dzika. Oglądaliśmy go naprawdę długo. Borys jest na dole, dzik padł w ogniu. Idziemy po samochód, damy temu dzikowi spokojnie dojść. Ostatnio pytaliście mnie w odcinku, ile czekałem na puszczenie Borysa do rzepaku. Zawsze czekam około 15-20 minut, niech ta zwierzyna sobie dojdzie na spokojnie, dopiero wtedy puszczam psa. Ten dzik zwalił się w ogniu. Wrócimy do samochodu, weźmiemy sobie lampkę, weźmiemy broń i powoli puścimy Borysa w ścieżkę, niech sobie szuka. Natomiast będzie miał zadanie utrudnione, bo tam jest taki odwiatr żywej zwierzyny, bo mamy tam jelenie, mamy tam dziki, te jelenie jeszcze stoją na polu, chociaż powoli już widziałem, że zaczęły schodzić. No i tyle, Borys już się niecierpliwi, bo już słyszę, że po strzale się zrobił taki nerwowy, ale jeszcze musi wytrzymać 15-20 minut. Wracamy do auta. Myślę, że taki test, jak wam teraz pokazałem, ma jakiśkolwiek sens. Poza tym ja jestem przeciwnikiem robienia unboxingów, ponieważ unboxing może sobie każdy zrobić w sklepie sam. Przychodzisz do sklepu, poprosisz coś tam, będziesz chciał, nie wiem, termiona czy traila, nie ma znaczenia, wyciągasz sobie z pudełka, widzisz co tam jest. Natomiast tutaj pokazując go w łowisku, tak jak ja go mam przystrzelanego, poluję, no to macie taki bardziej obiektywny test. Natomiast dla mnie najważniejszy test jest testem nie poprzez jedno wyjście do łowiska, tylko użytkowanie tego przez jakiś czas. Kiedyś na YouTubie był taki, jest cały czas, nie pamiętam jak się ten kanał nazywa, ale robią tam testy samochodów długodystansowe, czyli biorą auto i przejeżdżają nim 20, 40, 50, chyba 60 tysięcy i dopiero wtedy wystawiają opinię. Natomiast ja mówię, traila mam, nie wiem, 1,5 roku chyba, więc mogę coś na ten temat powiedzieć, bo tutaj będzie ta opinia moim zdaniem rzetelna. Tak samo jak mam Accolade, nie wiem, Accolade mam już chyba z 2,5 roku, używam, nigdy mnie nie zawiódł i też działa super, więc opinia kogokolwiek z jakiejkolwiek branży, czy to będzie łowiecka, wędkarska, motoryzacyjna, jeżeli ktoś to testuje przez powiedzmy 3 miesiące, pół roku, rok, no to wtedy może wydać opinię taką właściwą. Dobra, do koniec gadania. Zwierzyny było znowu full. Pewnie szkoda będzie też mega, bo tutaj te dziki będą chyba, podejrzewam, wychodzić te lochy cały czas. A my idziemy do auta i idziemy do naszego dzika. Także widzimy się już, jak puścimy Borysa, żeby szukał naszej zdobyczy. No i co? Wróciliśmy po lampkę. Ktoś tam mnie ostatnio pytał. Oryginalny Chińczyk z Wisha. Za 4 dychy. Jest Borys już napięty. Idziemy szukać, ja go puszczam. Mniej więcej dzik powinien być przed nami. Dalmierz daje wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli się odwrócicie i strzelicie sobie dalmierzem, jak nie macie psa na przykład, strzelicie do miejsca, zanim oddacie strzał, wiecie, że zwierzyna była tak jak my, 159-160 metrów, odwracacie się, idziecie w stronę miejsca, gdzie teoretycznie powinna leżeć na tak dużym polu jak to, odwracacie się do ambony, strzelacie w ambonę i widzicie, że do ambony jest przykładowo 130, czyli 30 metrów dalej gdzieś powinien wasz dzik być. Także Borys idzie szukać. Borys, kupę! A my idziemy za nim. Zaraz zobaczymy, co tam wymyśli. No i teraz jak widzicie, zajęło mu to, nie wiem, minutę,
mniej więcej, trochę się musiał nabiegać, bo tu było świeżych tropów, trochę tam poszedł w lewo, później wrócił, no i tak już sobie powoli doszedł i gdzieś tam przed nami jest w tym zbożu, bo już go słychać. Idziemy zobaczyć naszego dzika. Dobrze. Dobry pies, super. No i teraz chodźcie zobaczyć, czy dzik został prawidłowo oceniony po naprawdę długim oglądaniu. Widzieliśmy tego dzika, jak wychodził z lasu, nie pomyliliśmy go później. No i teraz jajka są tu. No i katanga jest tutaj. Także dzik płci męskiej, tak jak mówiłem. Udało się wybrać, oddać dobry strzał. Dzik tak jak stał, tak padł w ogniu. A Borysek go znalazł. Ale nie duży dzik, powiem wam. Myślałem, że taki większawy będzie, ale nie za duży. Około 50 kg. No to teraz mamy roboty. Gdzie tam auto, matko. Także uhonorujemy Borysa. Dam Michałowi lampkę, chociaż może on ma jedną, to może wystarczy. Uhonorujemy sobie dzika. Z racji tego, że strzelony na pszenicy, to zrobimy mu... O! Coś ty, Borys, się tak wystraszył. Pszeniczną dekorację. Najpierw ostatni kęs. Amator pszenicy. Pieczęć. Teraz dla Boryska. Proszę. Podgarminka. Cyk. No i jeden dla mnie. Do czapki. Polowanie. No polowanie. Odstrzał sanitarny zakończony. Dzika musimy wypatroszyć. Wyciągnąć go tam do góry. Borys się spisał na medal. Termowizja również. Także widzieliście, że można wybrać z tych dzików, które tu były, aczkolwiek tamte, co wyszły na dole, nie wiem, co to było. Podejrzewam, że były to lochy, ale nie jestem tego pewny absolutnie, bo nie widziałem. Natomiast to, co nam przeszło pod amboną, to, co później wyszło poniżej ambony, no dało nam ewidentny obraz, że są to dziki żeńskie prowadzące, a tutaj wybrany prawidłowo dzik. Dajcie znać o tych napisach angielskich, ponieważ zaczęliśmy dawać te napisy. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, czy oczywiście ktoś, kto nie chce, może je wyłączyć, tak? Ale myślę, że fajnie pokazać to łowiectwo polskie poza granicami, więc napiszcie, co myślicie na temat tych napisów. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie traila, no to wam już chyba wszystko pokazałem. Od Dalmierza, przez nagrywanie, przez ocenę, przez obraz. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Patrząc w traila, ten obraz jest dużo lepszy, ponieważ patrzycie w mały wyświetlacz, tak? Jeżeli ja to wrzucę do komputera, to ten obraz z automatu troszeczkę się pogorszy, więc ten obraz, który ja widzę, który każdy widzi, użytkownik traila, jest zdecydowanie lepszy niż ten, który widzicie wy na YouTubie. Do zobaczenia w następnym odcinku, a my bierzemy się do pracy. Pamiętajcie o łapie, o subskrypcji i chyba widzimy się już na rui, już tych dzików starczy, także ja już tak troszeczkę z tymi dzikami na spokojnie przygotowujemy się do rui saren. Do zobaczenia i daszbur. Cześć mordo. Jeszcze fotkę sobie musimy zrobić, Borysek.